Cześć, witam w Dębowej Chatce. Oficjalnie 20 lipca 1969 roku człowiek postawił stopę na Księżycu. Tak przynajmniej głoszą podręczniki, komunikaty NASA i stanowisko rządu USA. Przez dziesięciolecia setki tysięcy ludzi pracowało przy programie Apollo i, przynajmniej w wersji oficjalnej, wszyscy oni potwierdzają, że lądowania miały miejsce. Dokładnie tak, jak nam to opisano. To wersja spisana i utrwalona w zbiorowej świadomości. Ale gdy tylko na moment przestajemy patrzeć na historię programu Apollo jak na pomnik, a zaczniemy zaglądać w detale, techniczne niuanse, niedopowiedzenia czy pojedyncze zdania, które nigdy nie doczekały się rozwinięcia, zaczynają pojawiać się pytania. Jak dokładnie działało paliwo hipergoliczne w warunkach księżycowych? Czy konstrukcja modułu księżycowego rzeczywiście była tak niezawodna, jak twierdzono? Co dokładnie powiedział Gus Grissom kilka dni przed swoją śmiercią? I dlaczego nazwisko Stanleya Kubricka w ogóle pojawia się w pobliżu rozmów o NASA? Nie twierdzę, że program Apollo był totalnym fałszerstwem. Ale nie twierdzę też, że wszystko do siebie pasuje, bo moim zdaniem naprawdę wiele elementów tej układanki nie chce się złożyć w jeden spójny obraz. Tyle, że to jest temat na osobny odcinek, albo nawet na całą serię. Dziś zajmiemy się czymś innym. Tym, co działo się na Księżycu i wokół niego, zanim program Apollo dobiegł końca. Tym, co astronauci zgłaszali, a o czym przez lata nie mówiło się głośno. I historią tego, co według jednej z najbardziej kontrowersyjnych opowieści internetowych odnaleziono po niewidocznej stronie Księżyca. Minęło ponad pół wieku od czasu, gdy człowiek ostatnio postawił stopę na Księżycu. Program Apollo zakończył się w 1972 roku, a od tej pory żadna misja załogowa nie wróciła na powierzchnię naszego naturalnego satelity. Oficjalnie w latach 1969-72 amerykańscy astronauci przeprowadzili łącznie 6 udanych lądowań. Ostatnia z tych wypraw, czyli Apollo 17, dobiegła końca 19 grudnia 1972 roku, gdy Eugene Cernan, Harrison Schmitt i Ronald Evans zostali wydobyci z wód Oceanu Spokojnego przez załogę okrętu USS Ticonderoga. Pomimo ambitnych planów przeprowadzenia kolejnych misji, od tamtego momentu nie odbyła się żadna załogowa wyprawa na powierzchnię Księżyca. Oficjalne wyjaśnienie jest racjonalne i na pierwszy rzut oka trudne do podważenia. W czasie zimnej wojny amerykańskie zwycięstwo w wyścigu kosmicznym, jako pierwsze supermocarstwo, któremu udało się bezpiecznie dostarczyć człowieka na Księżyc, zapewniło prezydentowi Nixonowi prestiż i propagandowe argumenty, których desperacko potrzebował w rywalizacji ze Związkiem Radzieckim. Cel polityczny został osiągnięty, ale całkowite wydatki programu Apollo wzrosły z pierwotnie szacowanych 7 miliardów do ponad 20 miliardów dolarów, co w dzisiejszych cenach stanowiłoby równowartość około 150-160 miliardów dolarów. Tak astronomiczne nakłady finansowe okazały się niemożliwe do utrzymania. Technologia dostępna w tamtym czasie umożliwiła jedynie kilkugodzinne przebywanie na księżycowej powierzchni. Pierwsze ekspedycje nie przyniosły ani cennych zasobów naturalnych, ani przełomowych odkryć naukowych. NASA stanęła przed niemożnością pozyskania funduszy na kontynuowanie programu. Po osiągnięciu triumfu przez Zachód, zaangażowanie ZSRR w eksplorację kosmosu również znacząco osłabło. Kolejne traktaty dotyczące ograniczenia zbrojeń rakietowych dodatkowo zahamowały postęp w tej dziedzinie. Wizje księżycowej kolonii powoli schodziły na dalszy plan. To wszystko jest dobrze udokumentowane i logiczne. Ale wokół misji Apollo narosło wiele kontrowersji i równocześnie pojawiały się spekulacje sugerujące, że astronauci, jeśli rzeczywiście byli na Księżycu, to mogli tam odkryć coś, co wpłynęło na decyzję o zaprzestaniu dalszych misji.
ciągu lat, które upłynęły od niespodziewanego zakończenia programu, zaczęły pojawiać się doniesienia sugerujące, że ich załogi napotkały na coś znacznie więcej niż tylko regolit i księżycowy pył. Krążyły opowieści o osobliwych śladach, zaobserwowanych w pobliżu stref lądowania, enigmatycznych obiektach unoszących się nad powierzchnią oraz imponujących, obcych strukturach dostrzeżonych w oddali. W niektórych przypadkach twierdzenia te były wspierane słabej jakości fotografiami, w innych, jako dowód konspiracji, przedstawiane były pliki dźwiękowe, które miały zostać usunięte bądź poddane obróbce. Przyjrzyjmy się więc tym historiom po kolei. W 2015 roku na platformie Reddit pojawił się kontrowersyjny artykuł, którego autorem miał być brytyjski psycholog. Twierdził on, że uzyskał dostęp do ściśle tajnych raportów ujawniających niepokojącą prawdę. Po zakończeniu misji Apollo 17 doszło do kolejnych utajnionych lądowań na Księżycu, a dokumenty te szczegółowo opisywały przerażające wydarzenia, do których podczas nich doszło. Choć wiele elementów tej relacji pozostaje niemożliwych do zweryfikowania, komentatorzy zwracali uwagę na pewne szczegóły, które, ich zdaniem, mogły nadawać wiarygodności podobnym historiom związanym z oficjalnymi misjami NASA. Według anonimowego źródła astronauci misji Apollo 17 nie oddalili się zbytnio od miejsca swojego lądowania, gdy natrafili na szczątki rozbitego lądownika. Obok poważnie zniszczonego pojazdu odnaleźli ciała kilku kosmonautów. Wszystkie z radzieckimi oznaczeniami. Sama obecność tych szczątków nie przeraziła jednak amerykańskich astronautów. Prawdziwy szok wywołał fakt, że wszystkie rany i obrażenia na ciałach wyglądały tak, jakby powstały w wyniku fizycznego ataku, nie zaś na skutek dekompresji czy uderzenia, jak można by oczekiwać po kosmicznej katastrofie. Kadłub radzieckiego statku kosmicznego został wielokrotnie rozdarty i przebity przez niezidentyfikowane źródło. Szklane wizjery hełmów zmarłych kosmonautów nosiły ślady pęknięć o identycznym charakterze i, co niepokojące, wyglądały tak, jakby zostały rozbite od wewnątrz. Amerykańska załoga niezwłocznie powróciła do lądownika i zwróciła się z pilną prośbą o pozwolenie na natychmiastowy start. Centrum Kontroli Misji poinformowało jednak astronautów, że ze względu na problemy techniczne będą musieli pozostać na powierzchni przez kilka kolejnych godzin. W tym czasie członkowie załogi wysyłali coraz bardziej gorączkowe transmisje radiowe. Twierdzili, że obserwują ciemne sylwetki przemieszczające się po pobliskich wzgórzach, stopniowo zbliżające się do modułu. Z każdą minutą ton ich głosów stawał się coraz bardziej napięty. Psycholog, będący autorem anonimowego raportu, opisał, że w 1989 roku zorganizowano wspólną brytyjsko-radziecką misję powrotną na miejsce katastrofy. Został wówczas poproszony o pomoc w przygotowaniu psychologicznego briefingu dla załogi tej ekspedycji. Briefingu, który miał ich przygotować na to, co mogą zastać. Radziecki lądownik dotarł w pobliże strefy lądowania Apollo 17 w grudniu 1990 roku. Wkrótce jednak załoga została zaatakowana przez nieznane istoty. Atak był obserwowany z narastającym niedowierzaniem przez kontrolerów misji. Następnie całkowicie utracono kontakt z ekspedycją. Czy to prawda? Nie ma na to żadnych dowodów, ale pytanie, które ta relacja stawia, jest starsze niż ona sama. Czy powierzchnia Księżyca usiana jest pozostałościami po wcześniejszych lądowaniach, których istnienie zostało starannie zatajone przez państwa, które potajemnie je tam wysyłały? Istnieją przesłanki wskazujące, że Rosja do dziś nie ujawniła pełnego zakresu swoich działań związanych z eksploracją Księżyca. Amatorzy obsługujący stacje krótkofalowe twierdzili, że przechwytywali desperackie transmisje umierających kosmonautów, których pojazdy uległy awarii na orbicie. Wołania o pomoc, które nigdy oficjalnie nie miały miejsca.
Dokumentacja personalna kosmonautów uczestniczących w programie miała być celowo fałszowana, by zatuszować prawdziwe okoliczności śmierci pilotów biorących udział w nieudanych misjach. W maju 1969 roku podczas misji Apollo 10 orbitującej wokół Księżyca Gene Cernan i John Young zgłosili niezwykłe zjawisko. Z powierzchni Księżyca dobiegały ich dziwne dźwięki, gwizdanie i przenikliwy odgłos, który obaj opisali jako kosmiczną muzykę. Centrum kontroli misji nie potrafiło wyjaśnić pochodzenia tych dźwięków. Dopiero po wielu latach oficjalna wersja przypisała to zjawisko sprzężeniu zwrotnemu między nadajnikami VHF zamontowanymi w różnych częściach statku. Jednak dla wielu ta interpretacja pozostaje niewystarczająca. Głównie dlatego, że jeśli wyjaśnienie było tak proste, to dlaczego przez lata nie pojawiło się w oficjalnych raportach z misji? Kolejna dziwna historia pojawiła się po zakończeniu misji Apollo 15 w lipcu 1971 roku. Transkrypcje transmisji radiowych prowadzonych w czasie, gdy astronauci David Scott i James Irwin prowadzili działania poza lądownikiem, ujawniły zdumiewające odkrycie. U podnóża góry Hadley natrafili na coś, co przypominało ślady pojazdu. Liniowe formacje ciągnące się ze wschodu na zachód, całkowicie jednolite i regularne. To odkrycie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście jednego faktu. Apollo 15 była pierwszą ekspedycją wyposażoną w eksperymentalny łazik księżycowy. Pojawia się zatem pytanie, które do dziś nie doczekało się wyczerpującej odpowiedzi. Jeśli to był pierwszy pojazd kołowy na Księżycu, skąd wzięły się wcześniejsze ślady? Najbardziej kontrowersyjne twierdzenia dotyczą jednak misji Apollo 11. Według relacji załoga wielokrotnie zgłaszała obserwacje niezidentyfikowanych obiektów oraz tajemniczych struktur na powierzchni Księżyca. Pierwsze z tych spotkań miało miejsce zaledwie 3 dni po rozpoczęciu misji. Dowódca misji Neil Armstrong zapytał Centrum Kontroli Misji o dokładne położenie 3. stopnia rakiety Saturn V względem ich statku. Po 3 minutach oczekiwania otrzymał odpowiedź. Obudowa rakiety powinna znajdować się w odległości około 9600 km za modułem. Reakcja Armstronga wywołała falę zamieszania wśród kontrolerów. Buzz Aldrin poinformował dowódcę, że coś porusza się równolegle do ich statku. Armstrong opisał obiekt jako metalowy, cylindryczny, z czymś przypominającym źródło światła emanujące z jednego końca. Po utracie obiektu z pola widzenia zwrócił się do NASA z prośbą o wyjaśnienie. Otrzymał odpowiedź, że prawdopodobnie był to luźny fragment metalowej okładziny. Jeszcze bardziej niepokojące są doniesienia dotyczące tego, co wydarzyło się bezpośrednio po lądowaniu. Według tych relacji między Armstrongiem a Centrum Kontroli miała miejsce tajna rozmowa radiowa. Podczas 2-minutowej przerwy w oficjalnej transmisji Armstrong rzekomo kontaktował się na alternatywnym, zamkniętym kanale przeznaczonym do monitorowania stanu zdrowia astronautów. Dokumenty zawierające transkrypcje z tego kanału wskazują, że Armstrong zgłosił kontroli misji niezwykłe obserwacje. Na krawędzi pobliskiego krateru miał dostrzec metalowe konstrukcje oraz obiekty przypominające pojazdy ustawione w równych rzędach. Miał wykonać liczne fotografie kamerą zamontowaną na klatce piersiowej kombinezonu. Jednak zdjęcia te nigdy nie ujrzały światła dziennego, a astronauta miał otrzymać natychmiastowy rozkaz powrotu do modułu. Gdy Centrum Kontroli zapytało, czy zdołał rozmieścić zaplanowany sprzęt naukowy, Armstrong potwierdził, jednocześnie wyrażając obawy, że istoty widziane na zewnątrz zaobserwowanych statków prawdopodobnie go obserwują i mogą bez trudu usunąć pozostawiony sprzęt. W latach następujących po misji Apollo 11 pojawiło się wielu świadków twierdzących, że Armstrong podczas prywatnych, nieoficjalnych rozmów przyznawał się do tych obserwacji pod warunkiem, że rozmowa ta
nie jest nagrywana. Miał wyrażać głębokie zaniepokojenie i przekonanie, że obecność zaobserwowanych obiektów stanowi ostrzeżenie dla ludzkości przed dalszą eksploracją Księżyca. W październiku 2018 roku media obiegła informacja o śmierci 2 prominentnych ufologów. Choć pozornie zdarzenia te nie miały ze sobą związku, obu mężczyzn łączyło wiele. Obaj służyli w Armii Stanów Zjednoczonych. Obaj zdobyli rozgłos dzięki oskarżeniom wobec NASA o ukrywanie dowodów na obecność pozaziemskich form życia na Księżycu. Bob Dean zakończył karierę wojskową w stopniu sierżanta sztabowego. Większość lat 60. spędził w bazach wojskowych w Europie. Twierdził, że NASA potajemnie zniszczyła aż 40 rolek materiału filmowego zarejestrowanego przez astronautów Apollo 11. Dean często ironizował, że skrót NASA powinien być odczytywany jako Never a Straight Answer, czyli nigdy prostej, bezpośredniej odpowiedzi, nawiązując do stosowanych przez agencję metod tuszowania faktów. Utrzymywał również, że podczas służby wojskowej uzyskał dostęp do ściśle tajnej dokumentacji zawierającej ocenę potencjalnego zagrożenia ze strony cywilizacji pozaziemskich wraz z fotografiami zestrzelonych statków obcych i protokołami sekcji zwłok ich pilotów. Dean zmarł 11 października 2018 roku w swoim domu w Tucson. Zaledwie tydzień później służby ratunkowe w Lansing w stanie Nowy Jork zostały wezwane na miejsce tragicznego wypadku drogowego. 74-letni Carl Wolf, poruszający się rowerem, zginął na miejscu po potrąceniu przez ciągnik. Wolf był byłym sierżantem Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim człowiekiem, który publicznie twierdził, że był naocznym świadkiem jednego z najbardziej niepokojących odkryć w historii programu kosmicznego. W 1965 roku Wolf stacjonował w bazie lotniczej Langley w Virginii, gdzie pełnił funkcję technika elektronicznego odpowiedzialnego za ocenę i naprawę zaawansowanych systemów fotograficznych. Pewnego dnia otrzymał nieoczekiwane polecenie tymczasowego przeniesienia do projektu Lunar Orbiter, programu NASA, który wysyłał sondy fotografujące powierzchnię Księżyca. Zgłosił się do niepozornego hangaru na przeciwległym krańcu bazy. W środku znajdowali się naukowcy i tłumacze w cywilnych ubraniach. Zaprowadzono go do osobnego pomieszczenia, gdzie wspólnie z innym lotnikiem miał usunąć usterkę aparatu fotograficznego. Po wywołaniu zdjęć Wolf stanął przed widokiem, który, jak opisywał przez resztę życia, totalnie nim wstrząsnął. Seria fotografii przedstawiała coś, co przypominało krajobraz Księżyca, ale nie tylko. Na zdjęciach znajdowało się całe miasto zagadkowych obcych struktur. Wieże, kopuły, budowle w kształcie grzybów. Wszystko to miało znajdować się po niewidocznej stronie Księżyca. Wolf spodziewał się, że informacja o tym przełomowym odkryciu pojawi się w wieczornych wiadomościach. Ale czas mijał i nic się nie pojawiło. W 2001 roku wspólnie z 20 innymi byłymi żołnierzami i funkcjonariuszami wywiadu zdecydował się ujawnić swoją historię publicznie. Zginął 17 lat później. 2 zgony w odstępie 7 dni i to mężczyzn, którzy całe życie spędzili na mówieniu o tym, o czym mówić nie wolno. Zbieg okoliczności? Być może. Jest jeszcze jeden wątek, który pojawia się w tej historii i który trudno całkowicie zignorować. Istnieją tacy, którzy twierdzą, że Księżyc może w ogóle nie być naturalnym satelitą. Przynajmniej nie w konwencjonalnym rozumieniu tego pojęcia. Według tej teorii powierzchnia Księżyca stanowi jedynie zewnętrzną powłokę czegoś znacznie bardziej niepokojącego. Stacji kosmicznej lub gigantycznego statku, którym wnętrze jest puste. Zwolennicy tej teorii wskazują na dane uzyskane przez sejsmometry pozostawione na powierzchni Księżyca podczas misji Apollo.
W latach 1972-77 instrumenty te zarejestrowały serię ruchów geologicznych pod powierzchnią Księżyca, różniących się skalą i intensywnością, ale przede wszystkim wskazują na jeden konkretny eksperyment. Podczas misji Apollo 12 podjęto decyzję o celowym rozbiciu modułu księżycowego o powierzchnię Księżyca. W następstwie tego zderzenia stacje monitorujące na Ziemi zarejestrowały osobliwe echo, które utrzymywało się przez pełną godzinę. Księżyc wydawał dźwięk przypominający bicie dzwonu. Dla zwolenników teorii pustego Księżyca stanowi to dowód na obecność ogromnych próżni ukrytych pod powierzchnią. NASA ma oczywiście naukowe wyjaśnienie tego zjawiska. Tłumaczy je specyficzną, suchą i twardą strukturą skał księżycowych, które nie pochłaniają wibracji tak jak skały na Ziemi. Ale dla wielu to wyjaśnienie nie zamknęło tematu. Przenieśmy się teraz do kwietnia 2007 roku. Na YouTube zaczyna publikować konto o nazwie Retire Duff B. Pojawiają się krótkie, ziarniste nagrania o wyblakłych kolorach, wyglądające jak archiwalne materiały z lat 70. Drżąca kamera, ciasne kadry wnętrza kapsuły, surowe ujęcia paneli sterowniczych. Na jednym z filmów widoczna jest naszywka z napisem Apollo 20 oraz flaga Stanów Zjednoczonych, której barwy symbolicznie splatają się z kolorami Związku Radzieckiego. Pierwszy film pojawia się 1 kwietnia, prima aprilis. Sceptycy zauważają to natychmiast i słusznie. Ale coś sprawia, że część odbiorców nie wyłącza nagrań od razu. Estetyka materiałów jest zaskakująco wiarygodna. Jest w nich coś, co sprawia wrażenie, że są autentyczne, albo przynajmniej na tyle przekonujące, że chce się im dać szansę. Internet dzieli się niemal natychmiast. Jedni mówią oczywisty fake, inni zaczynają analizować każdy kadr, każdą klatkę, każdy szczegół. I wtedy w tej historii pojawia się pewna postać. Człowiek przedstawiający się jako William Rutledge. Rzekomo emerytowany astronauta NASA, dowódca tajnej misji Apollo 20. Twierdzi, że mieszka w Ruandzie, jest stary, schorowany i że publikowanie tych nagrań to jego forma spowiedzi przed śmiercią i próba odkupienia win. Nigdy nie pokazuje twarzy, nigdy nie spotyka się z nikim osobiście. Udziela wywiadów wyłącznie drogą mailową włoskiemu ufologowi, który publikuje ich treść w internecie. Według relacji Rutledge'a misja Apollo 20 wystartowała 16 sierpnia 1976 roku, czyli 4 lata po oficjalnym zakończeniu programu Apollo. Była tajnym, wspólnym przedsięwzięciem Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Rakieta Saturn V, która według oficjalnych danych po 1973 roku nie wyniosła już żadnej załogi, miała zostać ponownie użyta, całkowicie poza wiedzą opinii publicznej. Załoga miała składać się z 3 osób: samego Rutledge'a jako dowódcy, kobiety o nazwisku Leona Snyder w roli pilota, osoby, której nazwisko nie figuruje w żadnych rejestrach NASA i wreszcie 3. członka załogi, czyli Aleksieja Leonowa, prawdziwego Leonowa, bohatera pierwszego spaceru kosmicznego z 1965 roku, człowieka, który rzeczywiście brał udział w misji Apollo-Sojus w 1975 roku, symbol realnej współpracy kosmicznej USA i ZSRR. Ten wybór nie jest przypadkowy. Wplecenie w opowieść autentycznej, szanowanej postaci historycznej nadawało całej historii pozór wiarygodności. A fakt, że Leonow żył aż do 2019 roku i nigdy ani razu nie odniósł się do tej narracji, nie zaprzeczył jej i nie potwierdził, tylko dolało oliwy do ognia. I w tym miejscu zatrzymajmy się na moment. Rutledge twierdził, że impuls do wysłania tajnej misji nie wziął się znikąd. Jego zdaniem wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej, w 1971 roku podczas misji Apollo 15. Jednym z jej efektów były tysiące zdjęć wykonanych z orbity i powierzchni Księżyca.
dziś ogólnodostępnych w archiwach NASA. To właśnie na jednym z takich zdjęć, po odpowiednim powiększeniu i analizie, miał pojawić się obiekt, który kompletnie nie pasował do otaczającego go krajobrazu. Był podłużny, nienaturalnie regularny, wyraźnie odcinał się od księżycowej powierzchni. Szacunki jego długości, które zaczęły krążyć w internecie, sięgały ponad 3 km. Z czasem użytkownicy sieci nadali mu nazwę, która przylgnęła do niego na dobre, czyli cygaro. Warto to podkreślić. Zdjęcia z misji Apollo są od dekad analizowane przez zawodowych badaczy i amatorów. Obiekt, o którym mówił Rutledge, faktycznie istnieje na fotografiach. Jest widoczny i niejednoznaczny. Jedni widzą w nim naturalne ukształtowanie terenu, skalny grzbiet, cień krateru, złudzenie perspektywy. Inni zwracają uwagę, że jego proporcje, kąt nachylenia i geometria nie odpowiadają żadnej znanej strukturze geologicznej Księżyca. NASA nigdy nie wydała szczegółowego oświadczenia odnoszącego się do tego obiektu na tych konkretnych zdjęciach, a instytucjonalne milczenie, jak wiadomo, bywa interpretowane na wiele sposobów. Według relacji Rutledge'a kilka miesięcy przed startem Apollo 20 NASA i radzieckie służby kosmiczne wysłały tajną misję Apollo 19. Cel był jeden: zbadać podłużny obiekt sfotografowany podczas misji Apollo 15. Ten, który w internecie zaczęto nazywać cygarem. Misja dotarła na miejsce. Moduł księżycowy wylądował. Załoga opuściła lądownik i rozpoczęła eksplorację terenu w pobliżu obiektu. I wtedy urwała się łączność. Nie stopniowo, nie z przerwami, ale urwała się całkowicie. Ostatni sygnał odebrany od załogi pochodził z powierzchni Księżyca, z okolic wraku. Co dokładnie się stało, nikt oficjalnie nie wie, bo oficjalnie ta misja nigdy nie istniała. Rutledge nie podawał szczegółów. Moduł CSM, czyli statek pozostający na orbicie Księżyca, nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Centrum Kontroli Misji w Houston również nie otrzymało żadnej odpowiedzi. Misja Apollo 19 przestała istnieć. Najpierw w przestrzeni kosmicznej, potem w dokumentach. Rodzinom astronautów przekazano, że zginęli podczas szkolenia naziemnego. Standardowy komunikat. Żadnych szczegółów, żadnego śledztwa, żadnego publicznego pożegnania. Nazwiska nigdy nie pojawiły się w żadnym oficjalnym rejestrze ofiar NASA, bo żeby coś wpisać do rejestru, misja musiałaby oficjalnie istnieć. I właśnie dlatego Apollo 20 miało mieć podwójny cel. Z jednej strony zbadać tajemniczy obiekt, z drugiej odnaleźć wrak poprzedniej misji i ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło. W tym momencie historia zaczyna przypominać rasowy thriller science fiction. Nie ma już spokojnej eksploracji nieznanego. Jest zaginięcie, jest tajemnica. I załoga wysłana w miejsce, z którego wcześniej ktoś nie wrócił. Rutledge twierdził, że prawdziwy cel misji ujawniono załodze dopiero po wejściu na orbitę Księżyca. Nie przed startem, nie w trakcie lotu. Dopiero wtedy, kiedy było już za późno na jakiekolwiek pytania. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, co w tej narracji pełni bardzo konkretną rolę. Podczas rutynowego sprawdzania wyposażenia, w schowku przeznaczonym standardowo na narzędzia geologiczne, załoga miała znaleźć broń. To jeden z tych elementów, które, jeśli historia ma mieć jakąkolwiek wewnętrzną logikę, nie mogą być przypadkowe. Broń oznacza, że ktoś przewidywał zagrożenie. Zagrożenie, którego oficjalna nauka nie była w stanie nawet nazwać. Ktoś wiedział, dokąd lecą i uznał, że będą potrzebować czegoś do obrony. Po wylądowaniu na powierzchni ekipa ruszyła w stronę tajemniczej struktury. Łazik zatrzymał się około 250 metrów od obiektu. Rutledge i Leonow ruszyli pieszo. Początkowo wszystko dało się jeszcze racjonalizować. Z daleka struktura wyglądała jak wydłużony pagórek. Coś obcego, ale niekoniecznie nienaturalnego. Jednak wraz ze zmniejszającym się dystansem obraz zaczął się zmieniać.
Linie stawały się zbyt proste, powierzchnia zbyt jednolita, a w końcu, jak opisuje relacja, stanęli przed ogromną, idealnie gładką ścianą. Całość rozciągała się na ponad 3 km. Jeden z wyraźnych elementów konstrukcyjnych miał około 100 metrów długości. Po boku znajdowało się wejście, otwarte. Nie wymagało użycia siły, cięcia ani wysadzenia. Co więcej, wyglądało, jakby ktoś wcześniej oczyścił teren, ale wokół nie było żadnych śladów sprzętu, żadnych kolejn, żadnych odcisków. Jakby coś wykonało pracę, która nie zostawiła po sobie śladów, albo zrobiła to bardzo, bardzo dawno temu. Wnętrze kontrastowało z zewnętrzną surowością. Ściany były idealnie gładkie. Na podłodze zalegał osad, który, według relacji, gromadził się przez miliony lat. W niektórych miejscach pył układał się w charakterystyczne wzory, jakby kiedyś płynęła tamtędy ciecz, pozostawiając trwały ślad. Załoga próbowała pobrać próbki ze ścian. Młotki, narzędzia geologiczne, nic nie działało. Materiał nie dawał się nawet zarysować. Był twardy w sposób, który nie odpowiadał żadnemu znanemu stopowi ani żadnej geologicznej strukturze. W pewnym momencie pojawia się jeszcze jeden motyw, coś co Rutledge nazywa wewnętrzną grawitacją. Delikatnie, ledwo wyczuwalne pole grawitacyjne generowane nie przez Księżyc, ale przez sam obiekt. Jakby struktura miała niezależne od otoczenia własne fizyczne właściwości. Głębiej ściany były nieco inne, przestawały być idealnie gładkie, stawały się porowate, nieregularne, niemal organiczne. Relacja opisuje ich fakturę jako coś bliższego żywej tkance niż martwej materii. I właśnie tam dokonano najbardziej niezwykłego odkrycia tej części eksploracji. Ogromne, wysuszone fioletowe pnącza sięgające około 30 metrów wysokości. Pod nimi metalowe tace, w których zbierał się gęsty, żółto-złoty płyn. Załoga nazwała go złotymi łzami. Udało się zebrać około 2 litrów tej substancji. Chwilę później kontrola naziemna niespodziewanie nakazała zakończyć eksplorację. Ton komunikatów, według relacji, nie brzmiał jak troska, ale jak strach. Jakby ktoś po drugiej stronie wiedział, że są miejsca, których nie należy głębiej eksplorować. Podczas powrotu do łazika Leonow zauważył w pyle 2 równoległe linie, świeże ślady kół, które nie należały do Apollo 20. Załoga była pewna swojej trasy. I to był moment, w którym wszystko się zmienia. Do tej pory historia mówiła o starym, opuszczonym relikcie sprzed milionów lat. Ślady kół mówiły coś zupełnie innego, że ktoś tu był niedawno i że nie było pewności, czy już stąd odjechał. Na tym etapie narracja celowo pozostaje bez komentarza. Jest tylko obserwacja i cisza, bo najważniejsze odkrycie czekało dopiero w środku. Nie znajdowało się przy ścianie ani w jednym z bocznych korytarzy. Było głębiej, w centralnej części struktury, tam, gdzie architektura przestawała przypominać cokolwiek stworzonego przez ludzi. Rutledge opisuje, że natknęli się na ciało, humanoidalne, ułożone nieprzypadkowo, lecz z wyraźną precyzją, jakby ktoś świadomie ułożył je w tym miejscu. Postura nie sugerowała śmierci w wyniku urazu. Bardziej przypominała stan głębokiego spoczynku, coś pomiędzy snem a zawieszeniem funkcji życiowych. Istota miała 6 palców. Na twarzy znajdowało się urządzenie, nie maska, nie hełm, lecz coś, co sprawiało wrażenie implantu lub aparatury podtrzymującej życie. Jakby było to integralną częścią procesu, w którym pozostawało ciało. Internet bardzo szybko nadał jej imię – Mona Lisa. Stan istoty był niemożliwy do jednoznacznego sklasyfikowania. Istota nie nosiła śladów rozkładu. Struktura tkanek była zachowana. Podczas transportu, jak twierdzi Rutledge, cały moduł wypełniał subtelny, ledwo słyszalny dźwięk, akustyczny puls, coś co sugerowało wewnętrzny przepływ płynów lub energii.
Nie była martwa w ludzkim rozumieniu tego słowa, ale też nie była żywa w żadnym mierzalnym sensie. Termin używany w tej historii to metaboliczne zawieszenie. Stan przypominający hibernację, ale oparty na technologii całkowicie obcej ziemskim rozwiązaniom. Na czole istoty znajdował się symbol, znak, który według Rutledge'a powtarzał się w innych częściach obiektu, coś na kształt identyfikatora, pieczęci cywilizacji, która zbudowała całą tę strukturę. Leona Snyder, która w relacji pełniła rolę łączniczki z kontrolą naziemną, reagowała na odkrycia załogi inaczej niż można by się spodziewać. Bez zdziwienia, bez wahania, bez prośby o dodatkowe analizy. Polecenie było konkretne i szybkie. Zabezpieczyć ciało i przygotować je do transportu na Ziemię. Rutledge podkreślał, że ton komunikatu był chłodny, rzeczowy, niemal rutynowy. Jakby procedura była znana. Jakby nie było to odkrycie, tylko realizacja wcześniej ustalonego etapu misji. I jeśli przyjąć tę narrację, to wniosek nasuwa się sam. Apollo 20 nie było misją eksploracyjną. Nie było nawet misją ratunkową po rzekomym Apollo 19. Było operacją odzysku. Wszystko inne, czyli badanie ścian, złote łzy, obiekt sam w sobie, miało drugorzędne znaczenie. Ktoś wiedział, że to tam jest i czekał, aż technologia pozwoli to zabrać. Rutledge twierdził, że kapsuła Apollo 20 powróciła na Ziemię zgodnie z planem i wodowała na Oceanie Spokojnym. Ciało, według jego słów, trafiło w ręce instytucji, której nigdy nie nazwał, wojskowej lub ponadnarodowej. Możliwe, że poza granicami Stanów Zjednoczonych. Twierdził tylko jedno: Mona Lisa nadal żyje. Przebywa w stanie, który uniemożliwia kontakt i znajduje się w niejawnej lokalizacji. On sam miał wkrótce po misji opuścić NASA, zerwać wszystkie oficjalne powiązania, ostatecznie osiąść w Ruandzie i przez kolejne dekady milczeć aż do 2007 roku. Do momentu, w którym jako starszy, anonimowy mężczyzna zaczął publikować nagrania w internecie, twierdząc, że to jedyna forma zadośćuczynienia, na jaką go jeszcze stać. Ale historia nie kończy się w tym miejscu. Aleksiej Leonow żył aż do 2019 roku. W licznych wywiadach opowiadał o radzieckim programie kosmicznym, o pierwszym kosmicznym spacerze, o kulisach misji Apollo-Sojus, jednak o Apollo 20 nigdy nic nie powiedział, ani słowa. Kilka lat po pierwszych publikacjach zaczęły pojawiać się twarde dowody, analizy techniczne, konkretne nazwiska. Wskazano francuskiego artystę Terry'ego Sepsa jako autora całej tej inscenizacji. To on miał stworzyć replikę wnętrza kapsuły, fragmenty wraku i kluczowy element, czyli samą Monę Lisę w postaci gumowej maski przygotowanej na potrzeby artystycznego projektu. Maska została publicznie zaprezentowana. Detale z nagrań zgadzały się z jej konstrukcją. Specjaliści od efektów specjalnych rozłożyli film klatka po klatce. Wykazali, że część ujęć pochodziła z muzealnych makiet Apollo, inne z autentycznych nagrań misji Apollo 17. Emblematy były doklejone, wrak zbudowany z plastikowych paneli. Klasyczna technika found footage, oparta na mieszaniu prawdy z fikcją. Czyli oficjalnie była to mistyfikacja. I na tym teoretycznie wszystko powinno się skończyć. Ale się nie skończyło, bo te wszystkie historie o misjach Apollo żyją dalej. Powracają w podcastach, filmach i na forach internetowych. Jeśli człowiek rzeczywiście wylądował na Księżycu, to takie historie mogą być tworzone przez ludzi, którym się nudzi, szukają sensacji i lubią wymyślać coraz bardziej szalone scenariusze. Robią to dla zabawy, dla zaspokojenia ciekawości i chęci wyróżnienia się, a nie po to, by zakryć prawdę. W takim ujęciu teorie spiskowe o Apollo 18, 19 czy 20 są raczej rodzajem współczesnego folkloru, internetowej legendy,
która żyje swoim własnym życiem i dopisuje kolejne fragmenty do obrazu już istniejącej historii. Ale jeśli człowiek nigdy nie wylądował na Księżycu, można poprowadzić zupełnie inny tok myślenia. Co jeśli takie historie o tajnych misjach i zaginionych załogach mogą być celowo rozpowszechniane przez różne kręgi, w tym służby, nie po to, by je demaskować, ale by zasypywać społeczeństwo coraz bardziej fantastycznymi bzdurami. Takie teorie spiskowe stają się wtedy doskonałą zasłoną, bo skoro wszyscy rozmawiają o Monalisie, Apollo 20, radzieckich kosmonautach i UFO, to bardzo łatwo zapomnieć, że pod spodem może tkwić prostsza, ale bardziej uderzająca kwestia, a mianowicie to, że żadna misja Apollo nigdy nie miała miejsca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy Amerykanie wylądowali na Księżycu, czy nakręcili wszystko w studiu? Zachęcam też do lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, to zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite albo Buy Coffee. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.